Witam Pana. Znajdujemy się na konferencji prasowej poświęconej tematyce Kuby. Proszę powiedzieć przede wszystkim, jaka tematyka była poruszona w dniu dzisiejszym, a zwłaszcza jeżeli chodzi o obecność sił specjalnych oraz najemników kubańskich na terytorium Białorusi, mając na uwadze, że właśnie najemnicy z Kuby walczą na terytorium Ukrainy przeciwko Ukraińcom. I jednocześnie proszę przedstawić się naszym widzom, kim Pan jest oraz jaką Pan organizację reprezentuje na co dzień. If you could introduce yourself and tell us more about this press conference on Cuba. What are we talking about today? What have you been talking about today? And more specifically, if you could say a few words about the presence of the Cuban special forces in Belarus and the presence of Cuban mercenaries in the theater of war in Ukraine on the Russian side. My name is Luis Zúñiga. I am a Cuban, former political prisoner, 19 years serving in Cuban prisons for opposing communism in Cuba. Yes, indeed, this press conference is extremely important for us because it's incredible that the European Union being funneling hundreds of euros a year to a Cuban dictatorship, which at the same time is allied militarily and politically with Russia and Belarus, and even sending troops to Belarus that might end up fighting against Ukrainians in that country. Nazywam się Luis Zúñiga, jestem byłym więźniem politycznym. Spędziłem w kubańskich więzieniach 19 lat za walkę z komunizmem na Kubie. Dzisiejsza konferencja jest niezwykle ważna, ponieważ niesamowite jest to, że z jednej strony Unia Europejska przeznacza setki milionów euro na pomoc Kubie, a z drugiej strony Kuba, ten sam kraj, jest sojusznikiem Rosji i Białorusi. Na terytorium Białorusi obecnie znajdują się wojska, które niewykluczone, że wezmą udział w walce po stronie rosyjskiej. 19 lat Pan spędził w więzieniach kubańskich. Jak Pan obecnie czuje się? Bo nie ma co ukrywać, to jest spory kawał życia, który Pan spędził, jak Pan dzisiaj właśnie mówił, w celi, w której tak naprawdę praktycznie światła nie było. Światło to było tylko w tej dziurze, w tej przestrzeni, przez który to otwór tylko podawano jedzenie. Czy po 19 latach przebywania w więzieniach kubańskich Pan nadal czuje się człowiekiem, ale człowiekiem takim mającym siłę na walkę o prawa człowieka? If you could tell us a few words about your experience as a political prisoner in Cuba. You said that you spent 19 years in Cuban prisons. During the conference, you talked about this being a large part of your life on the one hand, and on the other hand, you said that you spent 7 years in completely sealed cells without any sunlight, with the only opening being the small crack in the door to serve food. So after 19 years in prison, you still have the strength, the power to fight for human rights in Cuba. Yes, indeed, it's my experience, and you were able to see the pictures. That's not when I say my description. You saw the pictures taken by United Nations in Cuba about those sealed cells. Even Amnesty International President Marion Marshall at the time, she went to Cuba, and when she saw those sealed cells, she started crying, saying this is so abusive, so criminal. She couldn't believe it. So I spent first 2 years and later 7 years. I was from 1970 to 1972 in sealed cells in Santa Clara prison, and later in Santiago de Cuba prison, Boniato, 7 years more, from 1978 until 1985. 7 years in Boniato without seeing the sunlight, being there. Even, well, at the end your eyesight get used to the darkness, and you are able to see something, but you live in darkness. That's
the hard history is at the Human Rights Commission of United Nations. Hundreds of testimony of political prisoners with the same stories, even written books about those criminal abuses that the communist regime perpetrated in Cuba, and that I think that some Poles of that communist era in this country might remember too, having suffering such practices, or the Soviets in the gulags. So it's my hard experience. How did I get the courage to keep fighting? Out of that. I am a deep believer in God. I have a deep faith in the Lord because He assisted me in the worst time. In those times when I was in prison, I thought that the Lord had also suffered at the cross. So my suffering was at the cell. So I got the hope from the Lord about the suffering. So I was able to endure that suffering, thinking that that suffering might help in some way for the suffering people in the world. So my faith helped me a lot, and my faith now in freedom, democracy and rights is my pole that stands me strong, because I think that only through democracy, human rights is the best for every country. I did it. I want it for my country, and I wait for Ukraine, and I want it for Poland. Sorry for being so long. Ja nie tylko mówiłem o tym, jak wygląda sytuacja więźniów na Kubie, pokazywałem zdjęcia pochodzące z archiwów ONZ-u. Te zdjęcia pokazywały właśnie takie cele. Przewodnicząca Amnesty International, która zobaczyła, jak te cele wyglądają, powiedziała, że jest to wstrząsające przeżycie, popłakała się. Powiedziała, że jest to niewiarygodna zbrodnia. Ja spędziłem najpierw 2 lata w więzieniu Santa Clara w latach 1970-72, następnie w Santiago de Cuba Boniato w latach 1978-1985, kolejne 7 lat, łącznie 9. Były to lata spędzone w celi bez światła. Wzrok przyzwyczaja się po pewnym czasie i widać jakieś tam zarysy tego, co jest dookoła. Natomiast myśmy tam generalnie, ci więźniowie, cierpieli w ciemności. Na temat tych ciemnych cel jest mnóstwo informacji, mnóstwo zeznań złożonych przed Komisją Praw Człowieka ONZ. Napisano na ten temat również książki, które opisują szczegółowo zbrodnie reżimu komunistycznego. Myślę, że wielu Polaków pamięta, jak wyglądał reżim komunistyczny, opresja ze strony władz. Pamiętamy również wszyscy o gułagach w ZSRR. Natomiast dla mnie w tym czasie wielkim oparciem, wielką siłę dawał mi Bóg. Jestem głęboko wierzący, stanowił on dla mnie oparcie. Byłem przekonany, że Bóg cierpiał na krzyżu, ja cierpiałem w celi i to dawało mi nadzieję, że nasze losy są w pewnym sensie podobne. Miałem nadzieję również, że moje cierpienie pomoże innym, także wiara w Boga pomogła mi przetrwać czasy uwięzienia, natomiast teraz wiara napędza mnie do tego, żeby działać na rzecz praw człowieka, demokracji. Jestem przekonany, że demokracja jest jedynym ustrojem, który sprawdza się na świecie i demokracja jest ważna zarówno dla Kuby, dla Ukrainy, jak i dla Polski. I ostatnie pytanie do Pana. Oczywiście moglibyśmy tutaj przez wiele godzin rozmawiać o Pana historii, o Pana biografii, jak Panu udało się te 19 lat przetrwać w więzieniu, bo jednak nie ukrywam, że Pan jest tą żywą legendą, że jednak wiara w Pana Boga pozwoliła Panu przetrwać i obecnie Pan walczy o prawa człowieka w całej Kubie tak naprawdę. Jednocześnie Pan walczy, aby jednak Kubańczycy też nie brali udziału przeciwko Ukrainie w wojnie z Rosją, ale zadam Panu pytanie polegające na tym, co my, Polacy, możemy zrobić, czy to jako Polska, czy jako Polacy, czy jako polskie media, właśnie z tym problemem panującym w Kubie.
Well, we could go on talking for hours about your life story, your biography. You are a living legend. You demonstrated that belief in God kept you alive, gave you faith and hope in the dark times. Now you are fighting for human rights and for democracy. And against Cuban participation in the war in Ukraine on the Russian side. What can we do as Poles, as Polish media, to help you in your cause? Thank you for your words. I am honored by your word, and it really is impressive the messages I have received from Poles here. Is enthusiastically hopeful what I am seeing in Poland, how the people are reacting, and the media. You are extremely important to bring this message we are bringing to Poland, to get to the Polish people. Indeed, we all are Ukraine. We all are Ukraine. It's a feeling that we feel deep in our hearts, because we know the suffering Ukraine is suffering now, and it's horrible what they are doing, destroying civil population, cities, killing people, abusing, massacres. It's horrible what we are seeing, and we are ashamed that my country of origin being used as a weapon against a European country. I reject that uses, but communists are like that. They have no conscience, they have no soul, they are puppets of the Soviets in the past and puppets of the Russians, of Putin today. It's sad, and we are with Ukraine, and we have helped. We Cubans, exiled communities in the US, have collected and sent lots of supplies to Ukraine just to help them in this abusive aggression. Jestem zaszczycony tym, co Pan powiedział. Rzeczywiście reakcja ze strony Polaków, Polek i Polaków daje mi ogromną nadzieję. Polki, Polacy i polskie media pokazują, że ten temat jest ważny, jest doniosły. Wiemy, że wszyscy stoimy z Ukrainą. Ukraina w tym momencie cierpi. Zdarzają się tam rzeczy potworne. Giną ludzie, niszczone są miasta, mają miejsce masakry. Bardzo boli mnie to, że moja ojczyzna jest wykorzystywana jako broń przeciwko europejskiemu krajowi. Natomiast komuniści tacy są. Oni nie mają duszy, nie mają sumienia. I była to prawda zarówno w czasach ZSRR i kubańskiego reżimu Castro w tamtych czasach, jak i obecnie reżimu kubańskiego, który stoi po stronie Putina. My jako diaspora kubańska, jako uchodźcy kubańscy, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy z Ukrainą, zorganizowaliśmy wiele akcji pomocowych i ta pomoc trafiła do Ukrainy.